że jak bogaty to nakradł. Jesteśmy teraz na przełomie epok, w bardzo burzliwych czasach. Wszystko ogromnie przyspiesza. Drogie panie, idziemy na zakupy. Wystarczy, żebyście się do kogoś uśmiechnęli. W Polsce może tak, co on ode mnie chce? Ja pamiętam, że w domu, jeżeli chodzi o finanse, nie było kolorowo. Jak jesteście wysoko, to też nie robicie takich rzeczy, jak na przykład kombinowanie, oszukiwanie i tak dalej. Ale no lepiej mieć więcej energii niż mniej. To... Książek nie powinno się pożyczać. To książka to jest trochę jak szczoteczka do zębów. To ona energetycznie dopasowuje się do właściciela. I z radością wydać te pieniądze, bez względu na to, czy jest złotówka, czy milion na koncie. Tak, no słuchajcie, no tak jest świat skonstruowany, tak są te nasze umysły skonstruowane, żeby nie każdy był bogaty, nie każdy był zdrowy, nie każdy był szczęśliwy, bo łatwiej się żyje tym innym, bogatym, szczęśliwym i tak dalej, kiedy mogą mieć wpływ na masy, prawda? Więc słuchajcie, no nie róbcie tak, jak do tej pory myśleliście, musicie zawsze robić na odwrót. Dopiero wtedy będziecie mieli lepsze rezultaty. Szaleństwem jest, tak jak mówi Einstein, nie tylko on, ale za nim wszyscy, szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać, że będzie inaczej. Nie będzie inaczej, ani w związkach, ani w pieniądzach, ani w zdrowiu. Trzeba robić inaczej. Jeśli dzisiaj nie masz tego, co chciałbyś mieć, tak? O czym marzysz? Iza mówi, ja już dawno zauważyłam, że bogaci czy znani ludzie korzystają z duchowości, choć nie wszyscy oficjalnie o tym mówią. Tak, no bo to nie jest popularne, to jest, wiecie, takie, ale my to zmieniamy właśnie. I po to my jesteśmy, żeby pokazać, że ta duchowość jest całkowicie czymś normalnym, naturalnym, niezwiązanym z religią i bez tego się nie da ruszyć z miejsca. A Żanetka pisze, to jest niesamowite, moja rodzina ma bardzo ograniczające przekonania na temat pieniędzy, a ja nie, jak to możliwe? A może to twoi rodzice tylko są, wydaje ci się, że są twoimi rodzicami, w sensie, że ty jesteś całkowicie niezależną istotą. Taką, wiesz, Żanetą, ja jestem. A twoi rodzice to tylko się po prostu umówiliście na takie role, że takie odegracie. Nie musicie brać wszystkiego od swoich rodziców, aczkolwiek na pewno część rzeczy wzięłaś, bo każdy bierze. Aczkolwiek to, co sobie tutaj w pewnym sensie nakreśliłaś, nie może nie dotyczyć kwestii pieniędzy, bo to masz przepracowane, ale masz inne rzeczy. Każdy ma co innego do przepracowania tutaj. W moim przypadku na przykład moi rodzice też mają ograniczające przekonania dotyczące pieniędzy, jak prawie wszyscy z pokolenia moich rodziców. I ja pamiętam, że w domu były takie momenty, że było, nie było kolorowo, jeżeli chodzi o finanse. Oczywiście rodzice się bardzo starali i tak dalej, więc wspaniale nas wychowywali, bo moja mama jest, więc mamo, bardzo cię kocham i doceniam absolutnie wszystko, co dla mnie zrobiłaś. No ale w domu było jak było, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe i zawsze mi mówili, nie zakładaj własnej firmy, idź na etat, bo wtedy będziesz miała lepiej, będą pieniądze. Ale nauczyła mnie moja mama jednej fajnej rzeczy, zawsze mi powtarzała, że ja zawsze sobie poradzę. Ja zawsze sobie poradzę. I ja mam takie przekonanie, mimo że moi rodzice bardzo się martwili zawsze o rachunki, o pieniądze i to zawsze było w domu u nas, takie zmartwienie, to mam jedno silne przekonanie, że ja sobie zawsze poradzę, jeżeli chodzi o pieniądze. Ja te pieniądze zawsze gdzieś mi się pojawiają, zawsze. W magiczny sposób. I tak zawsze było. Nawet jak były momenty, że nie miałam nic na koncie absolutnie, to nagle w cudowny sposób coś się pojawiało, jakaś okazja, jakaś praca, cokolwiek. I te pieniądze zawsze przychodziły. Więc pomimo tego, że w domu zawsze słyszałam, że nawet słyszałam takie, że jak bogaty to nakradł, nie? Jak się oglądało telewizję i widziało się te duże majątki w latach 80., że bogaty to nakradł, albo właśnie, że jakieś tam ma się powiązania, tak? I ktoś jakiegoś szwagra wciągnął do zarządu i dlatego ktoś jest bogaty, to dalej inne przekonanie było silniejsze we mnie, że ja zawsze sobie poradzę z pieniędzmi, że zawsze je znajdę. Co w momencie, gdy ktoś nam podaruje na przykład jakieś szkolenie czy kurs, gdy nas wciąż nie stać? A ty co czujesz w tym momencie? Właśnie, to chodzi o to, jakie ty masz przekonania na ten temat, nie? Aczkolwiek wracając na początek, bo zaczęliśmy schodzić w dół, a najważniejsze jest to, co tu na górze. Czy zasługuje na pieniądze, czy zasługuje na wszystko to, co najlepsze w życiu i tak dalej, i tak dalej.
To jest ta świadomość prosperująca tutaj, a wszystko co poniżej to już jest kombinatoryka a czy to mogę, a czy nie mogę? Z jakiego poziomu to jest myślenie? Czy jak ktoś mi da, to wtedy będzie dobrze? Czy to jest świadomość prosperująca, czy może niekoniecznie? Co by zrobiła świadomość prosperująca w takim wypadku? A ja wam powiem co. Drogie panie, idziemy na zakupy. Także możemy sobie dzisiaj kupić dowolną rzecz i się cieszyć tym i z radością wydać te pieniądze, bez względu na to, czy jest złotówka, czy milion na koncie. Po prostu jak wydajemy z radością i cieszymy się i przekazujemy dobrą energię razem z tym zakupem, to ona przyniesie nam dużo, dużo dobrego. O, tu ja napiszę, że znalazłam 100. Słuchajcie, podobny motyw. Gratulacje! Podchodzę zapłacić za parking w hotelu, do maszyny i patrzę, a przy maszynie leży 50 zł, ponad nawet 50 zł, bo tam jakieś jeszcze drobne były. Mówię, no to w tym wypadku nie ma komu tego zwrócić, nie ma właściciela, nikt nie odszedł, bo to jest trochę tak, jakby ktoś odszedł na przykład i ja bym wiedział, że to jest jego, ale mówię, leży na ziemi, to sobie wezmę, no przecież wypadło mu to, nawet się nie zorientuje. No to trochę niefajnie, ale w przypadku jak nie znam właściciela, to wtedy mogę podziękować, może tak, wtedy mogę podziękować, że to faktycznie w takim razie jest to dla mnie, na zasadzie, że mogę tego też nie wziąć i to też będzie ok. Albo mogę wziąć i przekazać na przykład na jakąś organizację, nie? To co komu jest najbliżej. Tak? Co komu. W ogóle Paweł ma takie szczęście, on ma niesamowity ten prosperujący aspekt. U mnie na Wigilii jest taka tradycja, że do pierogów z kapustą i z grzybami rzuca się grosik i osoba, która znajdzie ten grosik w swoim pierogu na swoim talerzu, będzie miała właśnie takie prosperity przez cały rok nadchodzący. Taką tradycję mamy od zawsze, w związku z tym wiecie, co się robi na Wigilii. Każdy je pierogi. I w tym roku trochę pierogów zostało zamrożonych, bo za dużo moja mama przygotowała i przywiozła nam ostatnio te pierogi. Paweł znalazł 3 grosze. Czyli nawet jak tych groszy nie ma, to dla 3 niego... pojedyncze. Tak, 3 pojedyncze grosze. W 3 różnych w 3 różnych dzięki. To te grosze same się dla niego znajdują, więc ja się tak śmiałam, bo moja mama mówi, już groszy nie będzie. Nie? Ja mówię, Paweł zawsze znajdzie, nawet jak tego grosza niby ma nie być, ale został zapoznany z tą tradycją, to u niego zawsze się grosze znajdują w pierogach, mimo że grosze nie były wkładane na przykład, nie? Był 1 grosz wsadzony, on znajduje 3, więc tak to trochę działa, jakby wchodzimy w zupełnie inną przestrzeń. Przestrzeń trochę absurdu. Pierogi i wtedy grosze będą. Tak, w przestrzeń absurdu, bo to nie jest z poziomu umysłu, to jest z poziomu kreacji serca, po prostu. A on ma niesamowite właśnie takie poczucie. Każdy to może mieć, to nie jest nic wyjątkowego tak naprawdę. Tak, ale te pierogi są dla mnie takim drogowskazem, nie? Moja mama mówi, nie znajdzie, bo już tam nie będzie. Ja mówię, Paweł znajdzie, nawet 100 by znalazł w pierogu. Ty też nie wierzyłaś, a ja wiedziałem, że znajdę. Paweł wierzył. Właśnie, głęboka wiara. No. Zuzia pisze, dziś jestem tego świadoma, wiem, że to nie jest ich wina, w sensie rodziców wina. Oczywiście, że nie jest ich wina, bo oni też mieli przekonania od swoich rodziców, a ich rodzice mieli od swoich i tak dalej. To nigdy nie jest niczyja wina. Ani twoja, ani ich. Jest jak jest po prostu i trzeba brać to co jest i z tego pułapu iść i robić dalej. Ja od męża słyszę, że bogaty miał bogatego tatusia. No i fajnie. No i częściej jak ktoś ma bogatego tatusia, to sam zapada w długi, jak to sami widzicie, tak? Tak psychologicznie po prostu ludzie wpadają w takie tendencje. No jeśli ktoś utrzymał bogactwo swojego ojca, to gratulacje, bo to też wymaga świadomości prosperującej, żeby utrzymać pieniądze. Moja mama zawsze mówiła, że marnie zginę, a ja cały czas walczę, bo chcę pokazać, że będę kimś, ale może gdzieś podświadomie to we mnie siedzi, dlatego nie żyję jeszcze tak, jakbym chciała, szczególnie w kwestii finansów. Mam nadzieję, że warsztaty, które jutro zaczynamy, dadzą Ci przyzwolenie na to, żeby przestać walczyć. Bo to będzie jednym z naszych tutaj celów, żeby przestać walczyć w życiu, żeby się przestać starać aż tak i żeby to zaczęło płynąć, bo jak przestaniemy walczyć, jak się pogodzimy z tym wszystkim, co było,
kto co nam powiedział, kiedy i tak dalej, wtedy jest szansa na to, żeby te klocki same zaczęły się, to jest ten moment, że wszystko samo się układa. Nie wiemy jak, nie wiemy gdzie, nagle Tak. pyk, pyk, ktoś przychodzi, dzwoni telefon, poznajemy tego, spotkamy tego, cyk, jest, koniec. Manifestacja zakończona. Mój mąż podarował mi warsztaty, mega radość, pozdrów. Super. Beatku, męża, bardzo dobry mąż. No, piękny prezent. Ale przecież można pożyczać książkę. Właśnie nie można. Książek nie powinno się pożyczać. No. Znaczy, koncept, wiecie, powinno, nie powinno. Tak. Ale patrząc z takiej perspektywy energetycznej typowo, to książka to jest trochę jak szczoteczka do zębów. To ona energetycznie dopasowuje się do właściciela. Tak. Książka cię wybiera trochę. Może nie trochę. Książka cię wybiera. Więc dając swoją książkę, to też przekazujesz swoją energię innej osobie. Pytanie, czy to jest złe, czy nie? Ja uważam, że nie. Ale jak wiesz, jak sobie z tym radzić. Bo tak to jest oddawanie swojej energii. Bo to zależy, na którym poziomie świadomości jesteśmy, nie? Na przykład nasi mistrzowie nas zawsze uczyli nie pożyczaj swoich książek. Czyli nie wypożyczaj książek, tylko kupuj książkę i trzymaj ją dla siebie, bo ona cię wybrała. I ona jest twoim drogowskazem. Ja mam taki zwyczaj, że kupuję zawsze książkę, którą chcę przeczytać, no i tak gromadzę. Jak już nie mam gdzie gromadzić, to wtedy przekazuję dalej, bo wiem, że to jest jej droga, tak, żeby komuś innemu teraz pomagać, a nie mi. Ale właśnie, no jak jesteśmy gdzieś tam w tych wibracjach poniżej 200, to pożyczanie to jest oddawanie swojej energii trochę, bo my nie mamy tutaj umiejętności zarządzania własną energią, nie? Jak jesteśmy wyżej już, to mamy inne przekonania i zupełnie inaczej z tym pracujemy, więc to też zależy od naszego punktu wyjścia, gdzie my jesteśmy teraz. Co z pieniędzmi, które dostaje się z jakiejś okazji? To są, ja myślę, że widzicie różnicę, tak? Jak jest kopiowanie na przykład muzyki, filmów czy innych rzeczy, a na przykład dostanie pieniędzy od kogoś. Powiedzcie, że widzicie różnicę. Mam nadzieję, że widzicie. Ale to mówię, to jest temat taki, że żyjemy w określonym środowisku, w którym działają to jest takie, można powiedzieć, określone algorytmy. To środowisko rządzi się swoimi prawami. Tak jak nazwijmy to grą komputerową. Została zaprogramowana, stworzona i dopóki w tej grze jesteśmy, to działamy w obrębie tego ekosystemu. I tu zasady są proste. Jeżeli robisz coś, gdzie chcesz nagiąć te zasady na swojej korzyści, ale w ten sposób, że wiesz, że ktoś na tym straci, bo jak dostajesz pieniądze, ktoś ci daje pieniądze, no to wiesz, on ci daje, to on na tym nie traci. Ale na przykład jeżeli chodzi o prawa autorskie, bierzesz muzykę, kopiujesz książkę od kogoś, film ściągasz z internetu, to ktoś traci, bo inny poszedł i zapłacił za to. Wymiana. Ktoś daje wartość, ktoś daje substytut w postaci pieniędzy, jest balans, wszystko płynie. Kochani, wiecie, że w całym świecie rozgrywa się może nie walka, no chociaż czasem tak, ale gra się rozgrywa o jedno, o energię, tylko i wyłącznie, nie o pieniądze, nie o wodę, nie o prąd, o energię. I jedni ludzie mają niedostatki energetyczne, inni mają nadwyżki energetyczne. I oczywiście, jeżeli chodzi o świadomość, to ci, co mają nadwyżki energetyczne, jakoś równoważą ten świat, ale no lepiej mieć więcej energii niż mniej, to chyba przyznamy, prawda? Lepiej jest być na poziomie 500 niż na poziomie 50 w skali Hawkinsa, zgodzicie się? I o to w tym chodzi. Jak jesteśmy poniżej 200, to nie widzimy tego i nie rozumiemy tego, na czym polegają zasady tej gry. Jak jesteśmy wyżej, to widzimy. I teraz właśnie, jak kiedyś zostałam zapytana, już chyba o tym mówiłam, zostałam zapytana coś takiego, że no to skoro ty jesteś tak wysoko i tak rozumiesz dużo i widzisz, to masz takie przekonania, że możesz sobie tutaj brać za darmo albo tutaj skorzystać z czegoś, tak, bo ciebie to nie dotyczy.
I ja tak mówię, no dobra, ale jak jestem tak wysoko, to ja nie mam takiej potrzeby, żeby coś brać, tak? Albo żeby gdzieś tam się wkręcać na siłę, albo żeby kogoś wykorzystywać czy manipulować. Bo im wyższa twoja świadomość, tym widzisz, że to nie ma takiej potrzeby i to nie ma sensu. Najważniejszy jest ten koncept, bo teraz wiecie, teraz tu piszecie, a ja pożyczam i co teraz pożyczyłam, muszę oddać. Nie chodzi o to, bo wtedy wpadacie, pamiętajcie, Właśnie. wpadacie poniżej 200 i wtedy ściągacie na siebie problemy. I to, co powiedzieliśmy, nie ma w żadnym stopniu wywoływać strachu, bo jak wy jesteście odpowiednio wysoko, to was nic nie dotyczy, nic was nie tknie. Aczkolwiek jak jesteście wysoko, to jest ten paradoks. Jak jesteście wysoko, to też nie robicie takich rzeczy, jak na przykład kombinowanie, oszukiwanie i tak dalej. Rozumiecie? Rozum. Czyli jest tak, jak jesteśmy na odpowiednio wysokim poziomie energii i na odpowiednio wysokim poziomie świadomości, to czy my pożyczymy komuś swoją książkę, czy nie, to nie zrobi na nas różnicy. To będzie ok, ale jak jesteśmy niżej, to zadziała. To może to wywołać pewne skutki. Zawsze możecie mieć to świadomość, że będąc ponad tym, czyli świadomie się rozwijając, inwestując w swój rozwój, my teoretycznie, ja mógłbym powiedzieć, że my z Magdą już swój rozwój w tym momencie nie musimy inwestować, chociażby to dla nas byłby koniec. Bo skoro tutaj jesteśmy fizycznie, to znaczy, że jeszcze nie wszystko zostało zrobione, nie cała wiedza zgłębiona. Ja w tym momencie mogę powiedzieć, że wiem, że nic nie wiem. To jest ten poziom. To jest też w psychologii. Już w ostatnim tygodniu kilka razy do mnie wrócił ten termin, to jest, nie pamiętam dokładnie tego zjawiska. Chyba to jest Kuninga, jakiegoś tam taki syndrom, gdzie osoba o małej wiedzy, ale która jest przekonana o tym, że wie dużo, to ona chodzi naokoło i tą wiedzą się dzieli, chwali się, bo uważa, że wie wszystko. A tylko przez swoją ignorancję jej tak się wydaje, że wie wszystko. A osoba, która wie bardzo dużo, ona tyle wie, że jeszcze dużo nie wie. I w starciu z osobą, która nie wie, ona przegrywa. Bo ta, która osoba ma większą wiedzę, jest bardziej skromna i nie ma tendencji takiej do... Nie ma potrzeby udowadniania. I paradoksalnie te osoby, które są niżej, one przegadują. To są one się bardziej przebijają. Tak. Oni się bardziej przebijają. Dobrym tego porównaniem jest to nawet, jak zobaczy się na osoby na tej scenie, że tak powiem, polskiej czy niepolskiej, związanej z rozwojem osobistym czy z rozwojem duchowym. Tam dużo osób, które uważają, że mają dużo do powiedzenia, no tak do końca nie jest. Może chciałyby dużo wiedzieć, ale wystarczy poczytać niektórych posty coachów, trenerów takich topowych, które są uznawani za topowych, bo wystarczy przeczytać kilka ich zdań i dokładnie wiadomo, w którym oni miejscu są, aczkolwiek to też jest ok, bo oni przyciągają konkretne osoby, te osoby się dobrze przy nich czują i to jest fajnie, no. Każdy ma swoje miejsce tutaj, tak, także każdy jest tam, gdzie ma być i każdy jest w tym miejscu, w którym być powinien. A jak masz pożyczone książki, to je przeczytaj, podziękuj i zwróć. Słuchajcie, ile razy pożyczyliście komuś książkę i ta książka do was nie wróciła nigdy? Nie? Oddajcie swoją energię, znaczy jeżeli tak się dzieje, to oddajcie swoją energię i celowo ją wytracacie, tak, że jak pożyczacie komuś, to jest taki autosabotaż troszeczkę, ale jeżeli wy pożyczyliście od kogoś, to zwróćcie mu kawałeczek. A na studiach kserowało się książki na potęgę. No kserowało się, a jaka była świadomość na studiach? Ja wam powiedział, co ja na studiach robiłem. No. To kserowanie książek to, Ja to zawsze nie mówię, byłoby w tym katalogu. Tak, ja zawsze mówię, że byłam głupia jak kapusta, jak miałam te 18 czy 17 lat, a myślałam, że jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie, nie? Ale tak każdy ma, no tak Żanetka, wygląda burza hormonów i nasz rozwój. Żanetka, ty wynajmujesz swój dom za darmo. To trzeba trochę zmienić. Rozkmin ten koncept. ale... Rozkmin ten koncept. No. Książki to nie problem. Ale
jutro sobie pogadamy. Wiem, że karma wraca, nie wraca. Na najwyższym Znaczy, poziomie tak. też nie ma karmy. Karma istnieje wtedy, kiedy właśnie mamy ten koncept, że karma istnieje i wtedy do nas to wróci, prawda? Bo jeżeli coś istnieje w naszym życiu, to musi nas dopaść. Im wyżej jesteśmy na skali świadomości, ta karma przestaje mieć jakąkolwiek moc. To jest staje się tylko słowem. Bo mamy świadomość, że to my wszystko kreujemy, ale to już naprawdę są bardzo wysokie poziomy świadomości. Nie? I pamiętajcie też, że to wszystko dzieje się podświadomie, my nie mamy nad tym kontroli. To nie jest tak, że my chodzimy i sobie myślimy, jestem bogaty, jestem bogaty, jestem bogaty. Afirmowanie tak nie działa. A czy to źle, jak się komuś wykonuje swoją pracę za darmo, nie biorąc pieniędzy, bo jest to moim przyjacielem, bądź masz na to ochotę, czy to zakłóca przepływ? To jest temat taki, który... Ja mógłbym Ci odpowiedzieć ze swojej perspektywy, a moja perspektywa nie będzie Twoją perspektywą. Może zakłócić, ale nie musi. Pytanie, w którym momencie jesteś teraz? Jakie masz przekonania? Czy to są przekonania wspierające na zasadzie właśnie takiej świadomej, zrównoważonej wymiany energetycznej? Czy to są takie przekonania, że ja muszę komuś coś dać za darmo, bo on mnie wtedy pokocha, tak? Bo on mnie wtedy zaakceptuje, albo że ja muszę znajomym pomagać za darmo, bo tak samo twój znajomy pracuje i otrzymuje za to zapłatę i tak samo ty pracujesz i otrzymujesz. Nawet jeżeli nie czujesz, że musisz, tylko że ty robisz to, bo chcesz, tak. Ale podświadomie, gdzie tu jest, to jest temat na taki głębszą analizę, typu co się stało kiedyś, że ty teraz pracujesz, że ty masz potrzebę pracowania za darmo, pomagania za darmo, bo naturalny jest jednak, pamiętajcie, naturalny jest jednak przepływ, że to jest wymiana, po prostu wymiana energii. Zapomnijcie o pieniądzach. Traktujcie to jako energię. Tak, patrzcie na wszystko jak na energię. Książka, energia. Nie pieniądze, energia, wymiana. Tak. Wszystko, nie widzicie materii, tylko widzicie energię, bo to rzecz same jest. Materia jest energią, tylko wibrującą w innej częstotliwości. I jak będziecie patrzyli na przykład jako energię, to ty dajesz energię, więc ta energia w jakiś sposób do ciebie powinna wrócić. To nie musi być ten sam rodzaj energii, aczkolwiek energia zawsze jest... Energia jest jedna, więc jakaś wymiana po prostu. No. Słuchajcie, to tak samo, to jest przykład, którym się posługiwaliśmy wcześniej, tak samo jak wchodzicie do lasu i przytulacie się do drzewa. To jest zabranie drzewu energii. Wszyscy, słuchajcie, na całym świecie, niezależnie od statusu finansowego, mamy te same problemy. Biorą się one z tych samych miejsc, powodują je te same osoby, te same historie. Wszystko jest powielane. Te same schematy, tak. Ale dzięki temu, że wy macie nastawienie w większości prosperujące na rozwój, dzięki temu możecie zmieniać przeszłość. Będziemy mówili o zmianie przeszłości, jak zmieniać swoją przeszłość. I zmieniając przeszłość, tworzycie inny świat. A jesteśmy teraz na przełomie epok. Jesteśmy w bardzo burzliwych czasach. Wszystko ogromnie przyspiesza i warto wykorzystać ten pęd szalony, bo pamiętajcie, jak wibracja wzrasta, energia wzrasta, wszystko dzieje się szybciej, wszystko dzieje się, jest skuteczniej, zarówno te rzeczy, które chcemy i których nie chcemy, więc my proponujemy skupiać się na tym, co chcemy, a nie na tym, co nie chcemy i będzie dobrze. Talent, tak. Talent każdy ma do wszystkiego. Taki sam każdy może być lekarzem, astronautą, kim chce. Tak. Ale nie każdy musi chcieć tego wszystkiego, tak? Dlatego rozwijamy inne rzeczy. Muminki. Służąc innym, służę sobie. Bardzo mądry wyraz. Podświetlę. Jezu, ale piosenka o muminkach. Zapomniałam już o niej, ale rzeczywiście tak się śpiewało. Wymiana, tak. Wymiana. Wymieniajmy się. Uśmiech też potrafi być wymianą energii. Tak. To nie musi być fizycznie w coś faktycznie zrobić, na przykład komuś poklepać po plecach. Wystarczy uśmiech, to już jest pyk, leci energia. Zresztą wystarczy, żebyście się do kogoś uśmiechnęli. W Polsce może tak ktoś stwierdzić, że może to tak zrobić tak, na przykład, co on ode mnie chce?
Ale już Ale słuchajcie, coraz pójdzie, więcej osób ale jest pójdzie otwartych. 2 kroki dalej i się uśmiechnie i to też mu robi dzień, także A warto już się dużo uśmiechać. osób jest takich, które też się uśmiechną, bo świadomość wzrasta. Ludzie są już troszkę inni. A teraz chcielibyśmy Was poprosić o to, żebyście powiedzieli nam, co zabieracie, czego się dzisiaj dowiedzieliście, Nauczyliście o czego się sobie, nauczyliście się o sobie. co, Jeden wyraz. co zabieracie ze sobą. Może być jeden wyraz, jedno zdanie, coś, co najbardziej tak zawibrowało z Wami, zarezonowało.